upstairs. This is where the wedding, the second day of the wedding, it's going to be. So let's go together and check it out. So this is the place where the second day it's going to be of the party. It is set. It's going to be set for 100 people over here. The actual wedding is going to have 150 people, and here's going to be coffee and some cakes on it. So we are getting almost there. It is day before the wedding, so a lot of preparation, a lot of people coming, dropping stuff, trying to help. So let's see how that's going to be. So I'm going to try to show you a step by step, as much as I can, how the Polish weddings are. And the truth is that I was not on a Polish wedding for the last 30 years. So that's going to be also for me excited to be on the wedding finally, because the Polish wedding is totally different than the American wedding. Number one, family, the closest family of the bride and groom, they go to the bride house, and over there it is a blessing of the bride and groom, the parents of the bride and groom, giving them a blessing for their new life together, to have them good marriage having and being together with themselves. I'm going to give you a better explanation for that. I just need to remind myself even what's the deeper and when it became like that. But that's number one. There's going to be a group playing for them, and then everyone is going to the church where the ceremony is going to start. And after the ceremony in the church, we all going to a different, not this place, but to a different place where the actual wedding party is going to have. Polish wedding, it is not until like 10 o'clock, it's 10 p.m. No. The Polish wedding starts usually around 6 p.m. after the mass, the ceremony, the mass in church, and it is until the next day of like around 5 a.m., 6 a.m. So 12 hours of pure fun and eating and dancing and enjoying and celebrating their marriage. I will see you soon with more updates for the wedding. Hey guys, the car is ready for the bride and groom. In the Polish tradition, there is a lot of different ways of setting up the gates for the bride, for the groom to come into the bride, but basically it's the same way of that the groom needs to buy himself into the house of the bride. This is why they are making that to stop him from coming too fast. He needs to be worthy. So we'll see how he's going to buy himself into the house. Explain you a little bit about the Polish wedding and what does it mean, why we do this. So first of all, before the bride and groom leaves the usually bride's
So groom usually comes over, the boy or the guy who's going to marry the lady comes over to a lady's family house, and before he enters the house there are always gates, and there might be one gate, there might be multiple gates. He needs to buy himself into that family, into that village, into the town. Depends on their culture, depends on their personality. He needs to buy himself into it. So that means that, what does it mean buy himself? Give the money? No. It's just a symbol, and the usual symbol is like a 1 or 2 bottles of vodka that he needs to buy himself, and like a sweet stuff for kids. And when they allow him to enter, then he goes into the house of the lady, and then the family, the moms and the dads from both sides are blessing the both couple that is going to get married. So basically it depends on the families. So usually we, as a mom or and the dad of the certain people who are going to get married, we are giving them a cross on their forehead, blessing them and giving them wishes of happiness and long life together. Or like in the family of those brides and groom that I was on the wedding, there was a cross, and we just made in the air the cross with that cross and gave them to kiss the cross. And then we had the blessing water that the mom of the bride blessed them with the water. That means that all the sides of the family agree for both of them getting married. We are giving them blessings, we are agreeing for them to be married. Then from that they go to the church for a mass where they going to say they were going to repeat after the priest that they do agree they want to get married. They give them, so they go to the church, and in front of the priest and all the gathering in the church, they give them a marriage vows. And this is when, and after the vows, they are getting the rings, and after all of that, everyone, and of course they go into the place where we're going to have a party. But before they enter the ballroom, the parents of their bride and groom comes out with the bread and give and 2 shot glasses, and the bread has also salt. There is a saying, which do you choose, the bread, salt, or the broom? And then bride needs to say it, I choose the bride, of course, but also bread and salt. That is a good luck for their future. There's a lot of meanings in that. And then on the side of the bread there's 2 shot glasses, and it's funny because in one shot glass it's a vodka and another shot glass has a water. And depending on who's going to choose a vodka, this someone is going to be a main charged person in their house. So this time the bride chose the vodka. So she was happy. So she's going to be in the charge, saying to the husband what he needs to do at the house. It's just a funny saying. And then the ball starts, the fun. It comes all the food. This food this year was so good. There was this Canadian soup with meatballs and the mushrooms. Oh my god. I'm going to make that soup definitely to show you because it was so good that I still miss that soup. And at midnight, I recorded that. And at midnight there was a fun games. So number 1, the bride and groom
take off their symbols. So like a bride had a veil, and she is tossing this to a lady, and that means that the lady that caught the veil is going to get married first, as of the single ladies. Of course, all the single ladies trying to catch the veil, and the bride and the groom has a bow tie, and he is tossing the bow tie to those single guys, and whoever got that bow tie is going to get married first. And then the lady that caught the veil and the guy who caught the bow tie have a dance together. And then it's all the different kinds of fun games and everything. And the Polish wedding, like this wedding, we were on the ball. The ball was until 5 a.m. Yeah, I think we finally got rid of all the guests at 5 a.m. They still wanted to stay more, but we were like, no, because by 6 o'clock we had to clean up everything. So actually, I went to sleep. It was like 7 a.m. Finally, when me and my husband went to sleep, I woke up, unfortunately, at 8:30 a.m. 1 hour, 1 hour and a half of sleep. It was exhausting. Witam Państwa na Gwiazdki z Głogowa. Szanowni Państwo moi, zapewne wszystkich Państwu doskonale życzenia. My również wydołankami życzymy Wam dużo szczęścia, zdrowia, zgody i zrozumienia w małżeństwie. Jak będą te warunki spełnione, małżeństwo będzie długie i szczęśliwe. A teraz, kochani, wszyscy tutaj życzymy, żebyście mogli jak najwięcej skorzystać z programu Rodzina 800+. Szanowni goście, żeby te życzenia mogli spełnić, staropolski zwyczajem napełniamy kieliszeczki i znosimy za zdrowie i pomyślność Państwa młodych. Tak jest, stoimy szybko kieliszku, napełniamy szybko, śpiewamy kroknie, kroknie, 100 lat! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Razem nie wypili, mieli po sobie zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowych, szczęśliwych, pomyślności, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowych, szczęśliwych, pomyślności, niech żyją nam. I wszyscy fajne wesele, fajne wesele, cholera, fajne wesele. Niech Pan zawodzi, fajnie zawodzi, cholera, fajnie zawodzi, fajnie zawodzi, cholera, fajnie zawodzi. Pracowało, grało i śpiewało ile tu. Dlatego wesele stało, ziemi mało i nawet nieba mało było mu wesele. Grało i śpiewało ile tu. Dziękuję. Wieczór panieński, wieczór panieński. Wieczór kawa.
moim gości, zróbmy sobie fotel. Uwaga, wszystkie blondynki. Dziękuję. Każdy, kto ma chociaż jeden siwy włos, jeden siwy włos. Dzięki. Wszyscy, którzy są dzisiaj trzeźwi i nie pili alkoholu. Kto jest trzeźwy, kto nie pił? Dziękuję wszyscy, którzy pili alkohol. Sola, niechaj żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Mamy wszystkie? Serce każe. Dobra, dziewczyny, wszystkie, które mają serduszka, zapraszam, żeby ustawiły się za moimi plecami w grupie. Nie w rządku, nie w szeregu. Stańcie sobie tak, jak stajecie tak na luzaka. Przepraszam, więcej nie będę. Serduszka w górę. Wszystkie serca w górę. Dobra, ja już wiem, która będzie nową panią młodą. Tak więc zamienianie na kluczyki nic wam nie pomoże. Na razie odstawimy to pudełeczko. Wy sobie poczekajcie. Pan młody, niech sobie usiądzie wygodnie na krzesełku. Kółeczko może, co? Robimy kółeczko wokół pana młodego. Śmiałko, łączymy kółeczko. Nie, ja zewnętrznej, ty zewnętrznej. Powiedział, łączymy kółeczko, a nie łapiemy się za rączki. Puśćcie się, bo to dziwnie wygląda, naprawdę. Panowie, staropolska tradycja. Ten, który złapie uchem pana młodego, będzie nowym panem młodym na tym weselu i według staropolskiej tradycji będzie musiał poślubić tą panią, która za momencik złapie felon pani młodej. Ale muchę trzeba złapać w locie. Jak mucha leci, dopiero ją łapiemy. Tak, mucha nie może spaść na podłogę. Jeżeli spadnie, powtarzamy zabawę. Mamy kawalerów, uwaga, jeszcze ogłoszę tylko. Jeżeli są tacy odważni, zapraszam. Nie ma? No to panowie, kręcimy się w lewą stronę. W lewą. I w prawą stronę. I skaczamy na lewej nodze. Na lewej nodze tylko. I w lewą stronę na prawej nodze. Dobra, biegniemy szybko w prawą stronę. Szybko w prawą. Zatrzymujemy się. Każdy po 3 potki. 3 potki. I biegniemy w lewą stronę. Ok, stop, 3 przysiady. Dobra, już. Stop, bo panowie na zawał zajdziecie. Pan młody wstaje. Tak, już puszczamy oczy. Odpuszczamy. Pani młoda, niech sobie tutaj wygodnie usiądzie na tym krzesełku jako Komisja Kontroli Gier i Zakładów. Panie młody, 3 kroki do przodu. 1, 2, 3. Wszyscy panowie kawalerowie za plecami pana młodego.
Ale tutaj za mną. Tak, pięknie. Robię dlatego tak, żeby każdy miał szansę złamać tą muchę. Panie młody, obróć się, zobacz w jakiej odległości stoją. Dobrze? Teraz wymieszajcie szybko, bo zapamiętam, że kto i co i jak. Dobra. I uwaga. Pan młody Michał, kiedy chce, to rzuca. Nie czekasz na żaden znak, nie czekasz na sygnał. Po prostu rzucasz kiedy chcesz. Mucha nie może spaść na podłogę. Aż się nawet nie musiał wyskakiwać. Żeby z tradycji stała się zadość. Jak masz na imię? Bartek, poproszę o wielkie brawa dla Bartka. Bartuś, mam dla ciebie nawet krzesło, wiesz? Bartek, siadaj sobie wygodnie na krześle. Pani młoda, niestety no musisz wstać. Leży działacznie wystarczająco. Tak. Czekajcie, bo gdzieś mi skinęło to pudełeczko i jest tutaj. Ola, zapraszam cię tutaj, bliziutko. Stań sobie za tym krzesłem. Pan młody, za Bartkiem, za nowym panem młodym. Trzymaj serducho. Dziewczyny, niepasujące kluczyki wrzucamy z powrotem do pani młodej, do pudełeczka. Ja teraz komisyjnie zamknę to pudełko przy komisji kontroli gier i zakładów, nie pokazując jak wygląda kluczyk. Podchodzimy pojedynczo. Kto jak chce, tylko po prostu pojedynczo. Który kluczyk pasuje, ta zdobywa welonik pani młodej. Nie pasuje? No niestety. No nie. Pojedynczo, powolutku. Dziewczyny, spokojnie, pojedynczo. Ustawcie się jedna za drugą, jak nie potraficie. Z drugiej strony spróbuj. Na pewno nie pewnie. Jejku, jak się ręce trzęsą. No spróbuj włożyć dobrze. Jejku, już drugi raz spada. Dobra, nie męczę cię, to nie ten. Gdzie kluczyk większe od dziurki. No, Ten? nie da się, no. Nie da się. Bardzo chciała, ale no niestety. No ciemnoż to nie wejdzie, nawet się nie zmieści. No ale przyjmiesz chociaż. Chociaż tak dotknij, delikatnie, posmyraj. O, no i teraz się zgadza, że się nie zgadza. No i skupa. Jak tam dziewczyny? Serca biją mocniej? Biją serca? Nie słyszę? No to sprawdzamy dalej. Drugą stronę spróbuj może. Jest, mamy zwyciężczynię! Dziewczyny, może któraś z was chce jeszcze sprawdzić, czy na pewno jej kluczyk nie pasuje? Nie? Na pewno? Na 100%? No to oddajemy pani młodej. Oddajemy kluczyki pani młodej. Dziewczę zwycięskie, jak masz na imię? Natalia. Wielkie brawa dla Natalii, poproszę. Natalię, pozwolisz, że zabiorę to tutaj. Usiądź sobie wygodnie na krzesełku. Bo teraz wybrany nowy pan młody będzie musiał cień z mucha zapięta. Zapinamy. Wylonik mucha. Natalia i Bartek. Poproszę o największe brawa pod słońcem dla tych szczęśliwców. Drodzy goście, na początek jeszcze oczepin powiem o 5. zasadzie dzisiejszego wesela.
Wódki weselne wygrane na dzisiejszych oczepinach absolutnie nie mogą być dzisiaj otwarte. One muszą być otwarte minimum za tydzień. I w momencie, kiedy otwieracie i pijecie wódeczkę weselną z dzisiejszego wesela, robicie sobie zdjęcia, selfiki i wysyłacie parze młodej, pokazując, jak się uśmiechacie, że pijecie słodką wódkę. A teraz Bartek pięknie zabierze ode mnie mikrofon i Natalię poprosi do tańca. Gdzie czuwać nad poprawnym przebiegiem tańczenia tych oto wojna państwa. Bartku, żeby nie było za łatwo, podczas tego tańca będziesz musiał unieść na 5 różnych sposobów Natalię. Ma być zgodnie z zasadami BHP, 5 różnych sposobów, 5 różnych uniesień. Masz na to całe 2 minuty. Dajcie brawa dla niej. No i startujemy. Jest, mamy pierwszy. Espresso macchiato. Zaliczamy drugi. Jaki będzie trzeci? Czekamy, wszyscy czekają, chcą zobaczyć. Mamy trzeci, zaliczamy. Espresso macchiato. Jest, mamy 4 sposoby, 4 różne. No i 5, najtrudniejszy podobno. Espresso macchiato. Mamy 5. I do końca wasza piosenka. Nie spać, spędzać. Dla wszystkich jadących świrów, na weselu, Oli i Michała.
next day, it was another party. So Polish culture, we have 2 days of a wedding, but the second day I didn't record anything. I was so tired, I barely could think. So unfortunately, there were some moments of the wedding by itself, like the blessings, some of the stuff that I couldn't record because I was one of the parents of the broom, actually, from the broom side. So I had some responsibility and I couldn't hold the camera to show that, and I couldn't put it on the tripod because it was too many people in the room and someone could just break it or cut on it. And there was other cameras around because of the bride and groom had their own cameraman. So unfortunately it was too much for me to film, and I still had to catch someone to grab the camera back from me so I wouldn't be on the pictures or videos with holding the camera. Wouldn't be looking good. So friends, family, thank you so much for being with me throughout the journey in Poland. And the next is going to be the trip to my family town. So I will show you as much as I can where I grew up, how it looks like in my town and around it. So see you soon. Bye. Thank you.